Czy są uniwersalne ustawienia GoPro, które zawsze pozwolą uzyskać piękne filmy? Nie. A tak serio, pokażę wam, jak ustawić wasze GoPro, aby mieć ładne filmy prosto z kamery. Przygotowałem 3 profile nagrywania. W ładny słoneczny dzień, w pochmurny dzień oraz do nagrywania wieczorową porą. Pod koniec będzie jeszcze jeden dodatkowy, typowo do nagrywania sportu. Kamerę na potrzebę realizacji tego filmu wypożyczyła mi firma GoHero.pl, za co bardzo dziękuję. Poprzedni film, w którym pokazałem, jak ustawić starsze modele GoPro, okazał się dla was bardzo przydatny, ale i tak wiele osób pisało z prośbą o zrobienie filmu odnośnie 12. No to dzisiaj właśnie taki przygotowałem. Jeśli macie starszy model kamery, to możecie dalej posiłkować się zarówno sugestiami z tego filmu, jak i starszego. Zanim przejdę dalej, to mała prośba o zostawienie komentarza oraz łapki w górę w celu podbicia algorytmu dla filmu. W pierwszej kolejności zaznaczę, że te ustawienia, które dla was przygotowałem, są do zastosowania dla osób, które chcą uzyskać ładne filmy prosto z kamery. To oznacza, że jeśli zastosujecie je w warunkach, do których je przygotowałem, to będziecie mieli gotowe, ładnie wyglądające filmy bez konieczności kolorowania w postprodukcji. Najważniejsza kwestia to zmiana ustawień w samej kamerze. Po pierwsze, Controls zmieniamy na Pro, następnie wchodzimy w ustawienia, wideo i zmieniamy bitrate na high oraz bit depth na 10 bit i antyflicker na 50 Hz. Te ustawienia pozwolą uzyskać wam najlepszą jakość wideo oraz najszerszy zakres kolorów. Pierwszy profil jest to profil do nagrywania z ręki lub z kijka w słoneczny dzień, gdy jest dużo światła. HDR, proporcje 16:9, rozdzielczość 5,3K. Ilość klatek 25, bo to jest maks, jaki w tej rozdzielczości w trybie HDR jest dostępny. Pole widzenia, czyli lens, polecam Liner Plus, czyli tryb stabilizowania horyzontu, ale tak naprawdę to pole widzenia, kąt widzenia zależy od waszych preferencji. Hyper Smooth, czyli stabilizacja, i tutaj tryb Auto Boost jest bardzo dobry. Świetnie dobiera sam poziom stabilizacji, w zależności od tego, jak bardzo telepiemy kamerą. Jeśli chodzi o opcje dodatkowe, to ich nie używamy. Scheduled Capture, czyli planowanie czasu, kiedy nagranie ma się rozpocząć automatycznie. Duration, jak długi film ma nagrać kamera. Hindsight, czyli tryb, w którym po wciśnięciu migawki możemy zarejestrować 15 lub 30 sekund filmu przed naciśnięciem. No i timer oczywiście, czyli samowyzwalacz. Tryb ProTool w HDR, czyli w HDR-ze, jest ograniczony i balans bieli zostawiamy na auto, a ostrość na medium. Odradzam ustawienia na high, ponieważ nagrania przy tym wysokim poziomie wyostrzenia mogą wyglądać dosyć nienaturalnie. Kolor wybieramy Vibrant, aby podkreślić troszkę kolorki, no ale to zawsze kwestia gustu. Możecie sprawdzić sami, czy bardziej wam się podoba Vibrant czy Natural i w takim trybie kolorów nagrywać. Z tym, że pamiętajcie, aby sprawdzać już gotowe nagrania nie na ekranie kamery, tylko przynajmniej na ekranie telefonu albo najlepiej komputera. Raw Audio, czyli surowe audio, dajemy na off, a wind, czyli wiatr, dajemy na auto. To będzie powodowało, że przy mocniejszym wietrze uderzającym w mikrofony kamery on będzie wycinany i nie będzie tak bardzo szeleścił. Jeśli chodzi o opcje widoczne z ekranu nagrywania, to w lewym dolnym rogu zostawiamy lens, czyli opcję zmiany pola widzenia kamery, a po drugiej stronie zostawiamy ustawienia stabilizacji. Nie radzę dodawać kafelka z szybkim przejściem do ustawień kamery, bo do ustawień możemy przejść w bardzo szybki sposób poprzez przytrzymanie belki u dołu ekranu. Na koniec dodajemy ikonkę, może to być słońce, aby pamiętać, żeby używać tego trybu w słoneczne dni. I gotowe. Teraz drugi tryb, do nagrywania również z ręki lub z wyciągnika kijka, w mniej słoneczne, pochmurne dni. Profil nagrania standard. Proporcje 16:9, rozdzielczość 5,3K. Ilość klatek 25, bo mamy mniej światła i im więcej klatek nagrywamy w danej sekundzie, tym mniej czasu każda klatka ma na wyłapanie światła. Gdy jest mniej światła, to również gorzej działa stabilizacja i potrafi się robić taki rozmazany obraz. Dlatego też, jeśli chodzi o pole widzenia, to tutaj polecam zastosować liner, czyli równy, ale bez plusika, czyli bez stabilizowania horyzontu, lub tryb white, znowu w zależności od waszych preferencji. Stabilizacja tutaj zwykłe on, bez auto boost, aby minimalizować tą ilość przetwarzania obrazu na matrycy w tych momentach, gdy mamy mniej światła. Opcje capture, jak wcześniej, praktycznie ich nie używamy. W trybie ProTune mamy teraz więcej ustawień, no więc shutter, migawka zostaje na auto. EV Comp, czyli kompensacja wartości ekspozycji, ustawiamy tutaj na plus pół,
Balans bieli zostawiamy na auto, ISO minimum 100, ISO maksimum 800. Przy większych wartościach mogą powstawać szumy. No niestety tak działa ISO, czyli czułość matrycy. Ostrość medium, tak jak wcześniej, kolor natural, audio i wiatr jak wcześniej. W elementach na ekranie zostawiamy opcję zmiany pola widzenia kamery oraz opcję zmiany stabilizacji. Gdy będzie bardzo pochmurnie, to możemy całkiem wyłączyć stabilizację, aby nie rozmazywać obrazka. Profil trzeci do nagrywania z ręki lub kijka wieczorową porą w mieście, na przykład gdzie jest troszkę więcej świateł, ulicy i od budynku. Profil nagrania standard. Proporcje 16:9, rozdzielczość 4K, ilość klatek 25 jak wcześniej. Lens na zwykłe L lub wide jak wcześniej. Stabilizacja zwykłe on lub off. Jeśli będzie na off, czyli będzie wyłączona, to pamiętajcie, że obrazek będzie ładniejszy, ale wtedy zalecam używać kijek, bo zawsze pomaga trochę w stabilizowaniu obrazu i na pewno nagrania będą bardziej stabilne niż w sytuacji, gdy kamera byłaby w dłoni. Opcje Capture jak wcześniej. W trybie ProTool bardzo podobnie do poprzedniego profilu, ale zmieniamy kompensację wartości ekspozycji, ustawiamy na +1 oraz ISO Max na 1600. Reszta ustawień jak wcześniej, z tym, że w elementach, które zostają na ekranie, zostawiamy opcję zmiany pola widzenia kamery oraz opcję zmiany stabilizacji, którą można szybko włączyć w jaśniejszym miejscu, oraz dodajemy opcję zmiany ISO Max. Gdy będzie jaśniej, to spokojnie możemy zejść do wartości 800. Zapisujemy wszystko i gotowe. To są 3 główne profile, których używać będziecie najczęściej. Teraz jeden obiecany dodatkowy, który przyda wam się przy jakichkolwiek aktywnościach w ładny, słoneczny dzień. Jedna uwaga, nagrania w tym trybie będą wymagały lekkiej obróbki, a dokładnie skadrowania obrazka po nagraniu. I bez obaw możecie to bardzo szybko i w łatwy sposób zrobić w aplikacji Quick na telefon bądź na komputer. Najlepiej ten tryb będzie spisywał się podczas nagrywania z kijka, kasku bądź klatki piersiowej. Profil nagrania standard, proporcje 8:7. Dlaczego? Bo to pozwoli nagrać więcej obrazka. Wiadomo, że jeśli uprawiamy jakiś sport, to trudniej jest poprawnie cały czas kadrować dane nagranie. Tutaj nagrywamy całą matrycą, czyli prawie kwadrat, a później w postprodukcji możemy dokładnie wybrać, który element nagrania tego kadru chcemy zostawić. Co najlepsze, w tym trybie nagrywania również możemy w bardzo prosty sposób wykadrować pionowe filmy, na przykład na social media czy na jakieś rolki. Rozdzielczość 4K, ilość klatek 50. Pozwoli to na spowolnienie nagrań o połowę, jeśli będzie się coś fajnego działo na nagraniu. Lens mamy tylko wide, stabilizacja na on. Opcje Capture jak wcześniej, w trybie ProTool, Shutter ustawiamy na auto, EV Comp, czyli kompensacja wartości ekspozycji ustawiamy na 0, balans bieli auto, ISO minimum 100, ISO maksimum 800, ostrość medium, kolor vibrant, raw audio na off oraz wiatr na on. Z opcji dodatkowych, które będą widoczne na ekranie, możemy zostawić wind oraz kolor. Jeśli chcielibyście podobny film, ale z ustawieniami do timelapsów lub zdjęć, to napiszcie w komentarzach. Natomiast co do ustawień starszych modeli GoPro, to pamiętajcie również o tym filmie. Mam nadzieję, że film się podobał oraz był przydatny. Będę również wdzięczny za zostawienie łapki w górę oraz rozważenie subskrypcji kanału. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.